Dzień dobry. Nazywam się Ewa Dąbrowska po polsku. We Francji egzystuję jako Ewa Dabrowska, ponieważ nie ma tego akcentu pod o. W paszporcie francuskim nazywam się Ewa Dabrowski, więc mam 3 takie różne identity. No, we Francji jako artysta działam Ewa Dabrowska. Przyjechałam do Francji ponad 30 lat temu, opuszczając jeszcze tą Polskę świeżo postkomunistyczną, gdzie było bardzo mało szans, szczególnie w dziedzinie kultury. Bo dzisiaj wiemy, że Polska, wiadomo, się pięknie rozwija. No, jestem artystą, rzeźbiarzem i malarzem we Francji. No i świetnie sobie działam. Mam dosyć duży sukces. Jestem z tego i szczęśliwa, i dumna. Voilà. Z Polski może jeszcze było wyjechać wtedy łatwiej na wizę 3-miesięczną, ale bycie we Francji to nie było tak otwarte, trzeba było mieć zezwolenie, więc przyjechałam w celu kontynuowania studiów. We Francji kontynuowałam studia artystyczne w Szkole Sztuk Pięknych w Versailles. A w Polsce? A w Polsce studiowałam w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Byłam na rzeźbie. Więc jak gdyby moje prawo we Francji bycia było najpierw prawo studenckie. Następnie po ukończeniu Szkoły Sztuk Pięknych i wiadomo, po dyplomie otrzymałam prawo pobytu we Francji i prawo do pracy, ale jedynie na moje konto. Właśnie to jest w miarę ciekawe, ponieważ jak gdyby podpisałam takie zobowiązanie, że nie będę nigdy zatrudniona we Francji. Tak, po to, podejrzewam, dzisiaj to dobrze to rozumiem, chodziło o to, żeby nie być konkurencyjnym dla Francuzów, żeby nie zabierać pracy dla Francuzów. Okej, to znaczy Pani mogła prowadzić tylko działalność gospodarczą? Tak, mogłam prowadzić własną działalność, więc zarejestrowałam moją działalność artystyczną, no i dzięki temu wszystko jest ok, bardzo dobrze funkcjonuje, moje prace mają duży sukces, no i świetnie żyję. Czy pamięta Pani swoje pierwsze wrażenia o Francji? Pierwsze tygodnie, dni? No, tak. Wyjechałam jako artystka, jako jeszcze studentka z Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa, więc taka strasznie wygłodzona kultury światowej i kultury francuskiej, szczególnie tej kultury impresjonistów, no i tam rzeźbiarskiej. Tak, pierwsze dni, to wiadomo, to było Muzeum Louvre, Muzeum Orsay, wizyta w Muzeum Rodena. To był taki po prostu, wielkie, taki pokarm spirytualny, pokarm duchowy ze sztuki. I jednocześnie, jeżeli chodzi o cywilizację francuską, o populację francuską, to taki luz, blues, nikt się na ciebie nie patrzy, nie pyta, kto jesteś, skąd jesteś, dlaczego jesteś. Po prostu taki wolność i każdy robi to, na co ma ochotę, a w Polsce, bynajmniej w tej Polsce, którą ja opuściłam, bo to nie jest ta Polska dzisiaj, to tak człowiek się czuł taki stłamszony, taki jak gdyby kontrolowany. Na pewno to jest jeszcze spuścizna tego komunizmu, prawda? A tutaj właśnie nie. Także taki luz, blues, po prostu człowiek egzystuje tym, kim jest. Ale Pani tu była kompletnie sama? Czy była tu część rodziny, przyjaciele? Przyjechałam do męża, ponieważ mąż już tutaj pracował.
Voilà. Także nie, sama nie wyjechałam. nie miałam takiej odwagi. A mąż jest z Polski? Mąż jest również z Polski, z tego samego regionu co ja, z Włodawy, także voilà, To poznali. była taka emigracja rodziną, tak? To znaczy tak, mąż miał kontrakt, więc kontrakt czasowy, pracował sobie tutaj i ja do niego przyjechałam. Najpierw na wakacje, a później jak zobaczyłam, jak tu jest fajnie, więc chciałam tutaj zostać. Więc wpisałam się do szkoły i robiłam tą szkołę. No i później, wiadomo, jakoś administracyjnie wszystko się dobrze ułożyło, że mogłam zostać, mogliśmy razem zostać. Voilà. Także nie, sama nie przyjechałam, ale no, przyjechałam z tymi marzeniami artystycznymi. No, miałam tą pomoc w mężu. Także, voilà. No, mąż jest Polakiem, jest z mojego miasta. Nazywa się Dąbrowski zresztą i Dąbrowska to jest po nim. Panie Ewo, ja w życiu nie wypowiem nazwy tej miejscowości, w której jesteśmy, ale jesteśmy tu, a nie w Paryżu. No nie. Jesteśmy w Honfleur. O, Jest to malutkie miasteczko w Normandii, na północy Francji. Jesteśmy przy Canal La Manche, który jest bardzo znany w Polsce, Canal La Manche, więc w malutkim miasteczku portowym, znanym światowo pod względem sztuki, ponieważ tutaj obok mojej galerii niedaleko się znajduje Muzeum u Jean Boudin, który był nauczycielem Moneta. Voilà, więc to miasteczko słynie z tych czasów, ponieważ Monet stawiał tutaj pierwsze kroki. i tu się uczył właśnie. Tu się uczył z moim sąsiadem. To nie dziwię się, bo to natura po prostu przerasta. Jest przepiękne, malownicze miasteczko, malowniczy, przepiękny region. Wiadomo, cały świat tutaj przypływa. To jest malutkie miasteczko, w ciągu roku jest nas 8 000. A w ciągu lata 1 milion, 2 miliony turystów się przetacza przez to miasteczko. Ale mieszka Pani w Paryżu. Tak, mieszkam pod Paryżem, 20 km od Paryża, a tutaj mam swoją galerię i taką rezydencję wakacyjną. Okej, to znaczy tak jakby lato tu Pani spędza, a... Spędzam tutaj lato i później po lecie otwieram galerię weekendami, jakieś tam dni świąteczne, wiadomo, taki po prostu dzień wolny od pracy, gdzie mogę mieć dużą publiczność. Zimą zamykam, ponieważ jest to taki sezon bardziej martwy, spokojny, nie ma turystów, bo jest zimno. Voilà, w Normandii jest zimno, zimą, padają deszcze i mamy dosyć spore wiatry, jest taki wilgotny klimat, no ale to daje swój urok, że latem jest cudownie. Mieszka Pani we Francji 30 lat. Ponad 30. Ponad 30 lat. 32. A jak kulturowo to wygląda? Czy po 30 latach, tak uznajmy, że po 30 latach, jakby człowiek staje się nagle Francuzem? Czy pytam to jako Ukrainka, która mieszka od 10 lat w Polsce, tak? I czuję tą różnicę kodu kulturowego mimo wszystko, mimo że pragnę poznać i jakby wchłaniać tą kulturę. Ale jestem ciekawa, tak, czy da się to zrobić? Ciekawe pytanie. Czuję się binacjonala. I częściowo Polka, częściowo francuska. W tej chwili, kiedy przyjeżdżam do Polski, nie czuję się Polką do końca, ponieważ nastąpiła rozbieżność w rozwoju Polski w czasie mojej nieobecności, której ja nie znam. Polska po 1990 latach się rozwinęła w kierunku, którego ja nie znam.
Oczywiście, jako przyjeżdżam do Polski, mam paszport polski, więc nie ma problemu. Mówię po polsku, ale pewne momenty są dla mnie jak gdyby inne, obce. I w takich momentach czuję się bliżej kultury francuskiej. Także no to człowiek jest taki na dwóch różnych biegunach. A to ja doskonale rozumiem teraz. Tak. Także ani tu, ani do końca tu. Także taki po prostu trzeci biegun. Voilà, bo jako czystą francuską nie jestem. To się nazywa, mam nacjonalité francuskie przez obywatelstwo przez naturalizację. Czyli no to nie jestem urodzona we Francji. Mój syn jest urodzony we Francji. Dla mnie to on jest bardziej takim czyściejszym Francuzem niż ja. Czuję się, no, tak jak widzi Pani, zachowałam polskie nazwisko jako artystka i cały czas mówię, że no, mam polskie pochodzenie, mam dwa nacjonality, dwa obywatelstwa, które szanuję i które rewondikuję, jak to się mówi po polsku, no, o których nie zapominam. Także, no ale to jest takie dwa bieguny życia. A czy w rodzinie zachowaliście jakieś tradycje polskie i jaka proporcja na przykład, nie wiem, Boże Narodzenie, dania polskie, dania francuskie, jak to wygląda? Nie. Jeżeli chodzi o Boże Narodzenie, to została tylko data. Nie jemy tego, co się jadło w Polsce, nie jemy tyle, co się jadło w Polsce. No troszeczkę, no choinka została. Nie. Bardziej żyjemy rytmem francuskim i no, stylem francuskim. Voilà, także no i inaczej człowiek no troszeczkę, no jak gdyby nie mamy wyjścia, bo tak samo nie mam dużo kontaktów z Polakami tutaj we Francji. Nasi przyjaciele to są Francuzi. No mamy parę kontaktów z Polakami, też z Ukraińcami. No ale to powiedzmy wszystko się dzieje w stylu francuskim, voilà, a nie polskim czy ukraińskim. A czym się różni ten styl francuski, ten rytm francuski? Styl francuski, no, na przykład jest rytmowany godzinami jedzenia. Zaczyna się pracę od 9 godziny, czasami od 10, no ja tutaj otwieram od 11. Później jest przerwa na midi, na lunch, no, między 12 a 14. Oczywiście cała Francja jest zamknięta, nie funkcjonuje. Także biura, voilà, nie można się dodzwonić, ponieważ jest przerwa na midi. No i później od powiedzmy 14:30, od 15:00 zależy, jest druga część pracy, która trwa do 17, do 18. Więc jest już ten rytm, który jest inny niż w Polsce, bynajmniej za moich czasów był inny. Następnie jakie są? No, spotykamy się z przyjaciółmi no, w restauracjach bardziej, a mniej trochę w domach, ponieważ nie za bardzo nikomu się chce serwować do stołu. Tak, w Polsce bardziej w domach. W domach, Święte. chociaż też teraz Tak. wszyscy po restauracjach chodzą, także też się wszystko już rozwija w Polsce. No też nasz język jest takim no, łamanym językiem, brzydkim, ponieważ no, mój mąż jest Polakiem. Rozmawiamy ze sobą trochę po polsku, trochę po francusku, ponieważ pewne ekspresje językowe są szybsze, łatwiejsze po francusku niż tłumaczenie po polsku, które zajmuje dłuższy czas. Więc takie jest łamanie języka. I tak wszyscy robią. Tutaj w galerii spotykam czasami Polaków, którzy też żyją tutaj. No to tak samo działa. Po prostu to jest silniejsze niż my sami. Że część jakby po polsku, część po francusku, tak? Tak. I Łatwiej. kapuściany język, no wiadomo, nie literacki, polski, bo tak jest szybciej, bo tak jest sprawniej, a i tak wszyscy rozumieją. Także voilà. A czy czegoś polskiego Pani brakuje?
tu we Francji? Tradycji, nie wiem, smaku, zapachu. Wie Pani co, wyjechałam tutaj z marzeniami artystycznymi i mogę tak powiedzieć, że mój kraj jest tam, gdzie jest moja sztuka. Tutaj zaakceptowano mnie 100%. No, moja sztuka jest lubiona, kupowana, więc żyję z tego doskonale. To, czego na pewno nie otrzymałabym w Polsce. Więc to było moje największe marzenie i to był mój cel mojego wyjazdu. To nie były pieniądze, czy jakieś tam, wiadomo, jak większość imigracji. To spełniłam we Francji. Francja mi to jak gdyby zaoferowała. Więc nie, no z Polski nic mi nie brakuje. No ale no, chętnie wracam. Tam mój ojciec jeszcze został, moja rodzina została, więc od czasu do czasu przyjeżdżam. Ale czuję tą rozbieżność, że oddalam się jak gdyby. Jestem Polką jedną nogą, ale po prostu czasami rozmawiam nawet ze znajomymi z Polski, którzy są tylko w Polsce. I czasami nie rozumiem żartów, bo jakieś są nowe słowa międzynarodowe. Dużo takich ekspresji angielskich. Także nie. Jak gdyby tu jest moje miejsce. Voilà, i się dobrze tu czuję. Czy Francja zmieniła Panią? Tak, Jak? tak. No myślę, że się rozwinęłam. Rozwinęłam się jako osoba prywatna, ponieważ tu jest wyższy poziom życia, prywatnego, takiego na co dzień, aniżeli był w Polsce. Parę dni temu w galerii miałam Polkę z Polski, która mówiła, że właśnie ta nasza pozostałość polska, no to tylko ta robotniczo-chłopska, bo cała inteligencja została wyniszczona w czasie II wojny światowej, ewentualnie musiała wyjechać, prawda? Bo taki był plan naszych sąsiadów wspólnych. Podobnie jak w Związku Radzieckim w 17 roku. Tak. I to właśnie było. Także ta cała inteligencja została zniszczona, więc Polska żyje po prostu takim robotniczym stylem, żyła robotniczym stylem życia, takim prostackim prawie mogę powiedzieć. A tutaj we Francji jednak mogłam się rozwinąć. Na co dzień z pierwszą, lepszą osobą można rozmawiać o kulturze, o wszystkim, o literaturze. Także chodzimy regularnie na spektakle, do teatru, na muzykę, na wystawę. Tak, rozwinęłam się w takim światowym punkcie, w takim światowej wizji. Voilà. No i rozmawiam biegle po francusku, po angielsku. Troszeczkę po rosyjsku to zostało i wiadomo po polsku. Pani świetnie wygląda. I właśnie Pani wspomniała, że kultura jedzenia we Francji jest zupełnie inna. Tak. I ja właśnie nie mogę zrozumieć, jak przy takiej kuchni croissanty, eklery, przepyszny chleb, sery, jak można zachować w ogóle jakieś zdrowe proporcje, nie mówiąc o tym, że piękną sylwetkę. To dla mnie jest zagadką. Dziękuję bardzo za komplement. Tu się bardziej, w tej chwili jest taka, zawsze była tutaj moda na zdrowe życie, zdrowe jedzenie. Jest, są pyszne, jedzenie jest przepyszne, ale to nie znaczy, że mamy jeść 10 razy dziennie. Voilà. Na przykład z małżonkiem, którego naprowadziłam na zdrowe jedzenie, zdrowy styl życia.
po sporo lat takiego po prostu życia wolnego. No jemy dużo rzeczy, po prostu warzywa, owoce w domu, a jeżeli idziemy do restauracji, to wtedy sobie robimy przyjemność i wiadomo sobie, niczego nie żałujemy. Nie to, że tam człowiek chodzi głodny, absolutnie nie, tylko no co, żeby nie popaść na jakąś pokusę, no to się zastanawia człowiek, czy chce stracić zdrowie, ponieważ tak, jedzenie za bardzo tłuste, no to niestety jest zdrowie, jest cholesterol i tak dalej, choroby sercowe. A następnie, jeżeli jest nadwaga, no to jest ciężar dodatkowy, po prostu się nosi wielki plecak na kilogramowy, więc bez sensu. No i sport, voilà. Sport, no to wiadomo, to jest jak gdyby, z mężem rozmawiam, na przykład sport porównuję do rewizji samochodowej, przeczyszczenie filtrów i tak dalej. Więc to tak pomaga na takie odnowienie organizmu. To jaki sport Pani uprawia? Rower latem, no zimą też, jak nie jest bardzo zimno, pływam regularnie i uprawiam jogę. O, super. A czy mogłaby Pani powiedzieć, jak wygląda standardowy dzień, jeśli chodzi o jedzenie? Człowiek się budzi i co? No we Francji pijemy dużo kawy. Voilà. Czasami śniadania się je, albo się w ogóle nie je. Voilà. Kawa czasami wystarczy, zależy się o której godzinie się wstaje. No coś tam się przegryza na midzi, czyli między 12 a 14. No na ogół się je jeden posiłek albo w czasie przerwy na obiad, albo wieczorem. To zależy od rytmu. Voilà. Także, no ale unika się jakichś zbędnych tłuszczy, zbędnych cukrów. No, dosyć dużo alkoholu tu się pije, ale też nie codziennie. Tylko tak dla przyjemności, powiedzmy raz na tydzień. Także po to, żeby życie nie było smutne, prawda? I żeby korzystać z życia. A tak, no to co? No, we Francji Francuzi bardzo dużo podróżują. No, chodzimy na różne jakieś spektakle, jakieś takie życie kulturalne, po prostu żyć, a nie tylko, voilà, mówi się bardziej jem po to, żeby żyć, a nie po to żyję, więc jem. Także nie żyje po to, żeby jeść. Tak, jedzenie jest po prostu tylko takim, no po prostu takim paliwem potrzebnym po to, żeby egzystować. Jak się za dużo zje, no to jest się za ciężkim, prawda? Tak. Więc to nie ma sensu. Tak jest bardziej wszystko logicznie, mądrzej się tutaj żyje. Aczkolwiek są różne grupy społeczne, prawda, które, voilà, tak jak wszędzie. Tak. No ale bardzo mi się podoba styl we Francji, voilà, także i oczywiście bardzo się cieszę, że tu jestem. Pani Ewo, Normandia jest szczególnym miejscem, jeśli chodzi o historię związaną z II wojną światową, prawda? I wiemy, że Pani jakoś jakby uczciła to tutaj we Francji. To jest coś niesamowitego. Mogłaby Pani opowiedzieć? Tak, z przyjemnością. No, miałam ogromny honor i wielkie szczęście skreowania publicznego monumentu z właśnie tej okazji 80. rocznicy nalotu normandzkiego. Monument się znajduje w Blainville-sur-Orne, to jest 70 km od Honfleur, niedaleko Caen. No, cała ta historia zaczęła się od telefonu. Pod koniec 2022 roku otrzymałam telefon od miasta Blainville-sur-Orne z zapytaniem, czy zechciałabym im stworzyć monument z okazji 80. rocznicy nalotu. Bon,
Voilà. Moja reakcja, tak tu ćwiczę. Moja reakcja oczywiście była wow. Oczywiście powiedziałam tak, jestem otwarta na wszelką współpracę, kiedy możemy mieć rendezvous. Także po prostu wybrali sobie mnie sami. Voilà. Nie chcieli jakiegoś publicznego projektu, nie, jak to się mówi, publicznego ogłoszenia dla artystów. Po prostu sami sobie wybrali mnie, mówiąc, że moje dzieło bardzo im się podoba, moje dzieło ogólne. I chcieliby coś w moim stylu, a nie w stylu kogoś innego. Więc miałam białą kartę, voilà, żeby im zaproponować to, czego oni potrzebowali. No, chcieli, korzystając z 80. rocznicy, stworzyć wspólne miejsce hołdu dla wszystkich ofiar właśnie i tego nalotu normandzkiego 6 czerwca i ofiar cywilnych, no i nie wiedzieli, jak to wszystko razem skomponować. Zawieźli mnie na miejsce, w którym już był kamień pamiątkowy ale ten kamień był poświęcony dla Anglików, Royal Norfolk Regiment, angielskiej armii, która wybroniła to miasto. I problem tego miasta było, że jakieś ceremonie się tylko odbywały przed tym kamieniem pamiątkowym, a nie w miejscach, gdzie były już dawne tablice tych wszystkich rezystantów, którzy jednak pomogli w tym nalocie normandzkim. Więc zrozumiałam, o co im chodzi, no i im zaproponowałam parę projektów, zaproponowałam im 6 różnych projektów z różnymi cenami, wiadomo, bo nie wiedzieliśmy ceny, ani miasto, ani ja. No i doszliśmy, voilà, do jednego projektu. Inauguracja się odbyła w zeszłym roku, 7 czerwca, ponieważ to miasto zostało obronione 7 czerwca, dzień po nalocie na plażach. I monument się nazywa Memorial de 7 juin 1944, Memorial 7 czerwca 1944, który składa hołd dla wszystkich ofiar II wojny światowej. Voilà. No i mam wielką dumę, ponieważ jestem autorką rzeźby i autorką całości architektonicznej. Dzieła Pani możemy zobaczyć tu w galerii. Tak. Ten memorial Tak. w Paryżu. Memoriał jest w Blainville-sur-Orne. To jest w Normandii, niedaleko Caen, miasta Caen. A w Polsce? W Polsce 3 lata temu moje miasto rodzinne, Muzeum mojego rodzinnego miasta we Włodawie zorganizowało nam wystawę wspólną wraz z moim ojcem, który jest również artystą. Więc mamy stałą wystawę w Muzeum Włodawskim. Jest mała sala, no ale wystarczająca, poświęcona naszej działalności artystycznej. Wystawa się nazywa Dziedzictwo. Dziedzictwo Jan Pawłowski, Ewa Dabrowska. Voilà. Także no, można zobaczyć taki malutki akcent moich prac we Włodawie. Voilà. No, a jeżeli nie, no to zapraszam tutaj do Honfleur. Voilà, moja galeria się znajduje niedaleko Muzeum Eugène Boudin, à 42 rue de l'Homme du Bois. Voilà. Czy mogłaby Pani opowiedzieć o filozofii swoich dzieł? Filozofii moich dzieł. No tak, no wszystko jest jak gdyby w człowieku. Więc zachęcam bardziej do introspekcji, a nie na takie po prostu patrzenie na zewnątrz. Więc
No medytacje, wiadomo, jakieś takie momenty ciszy pozwalają nam na takie równowagę przede wszystkim, bo wiadomo, emocje wszystko bulwersują i jak gdyby człowiek traci kontakt z samym sobą. To, co proponuję w mojej sztuce, to co pokazuję poprzez moje dzieła, to jest właśnie przede wszystkim nawiązać kontakt z samym sobą. Voilà, ufać sobie i być sobą, nie udawać kogoś innego, ponieważ nigdy nie udamy lepiej kogoś innego niż ten ktoś inny, prawda? A osoba jako osoba, każda osoba ma wielkie bogactwo w sobie. I wystarczy po prostu sięgnąć do tego bogactwa, tego źródła i upiększyć to, voilà, rozwinąć. Voilà, to, co ja zrobiłam przyjeżdżając do Francji, zdobyłam jak gdyby confiance, zaufanie do samej siebie, wiarę w samą siebie, w to, co noszę w sercu. No i to tak wyciągam i to tak rozbudowuję. Także moje dzieła są bardzo autentyczne, są takie moje, a jednocześnie jest moja taka energia, ale ta energia prawdziwa moja. Nie szukam udawania kogoś, czy coś robić, bo taka jest moda, więc to robię w moje dzieła. Mi się wydaje, że bogactwo każdego człowieka jest w sercu każdego człowieka. Prawda każdego człowieka.